Witajcie! Zapraszam na kolejny film z serii Zrób to sam. W tym odcinku pokażę Wam pergolę tarasową. Przez kilka ostatnich lat miałem na tarasie pergolę z zadeszeniem z materiału. Możecie ją zobaczyć w innych filmach na moim kanale. Jednak od samego początku marzyło mi się zadaszenie, które w deszczowe dni będzie szczelnym dachem, a w słoneczne uchroni od słońca. W jednym z marketów budowlanych pojawiła się w promocji taka oto pergola. Postanowiłem ją kupić. W tym odcinku pokażę Wam szczegóły dotyczące zapakowania produktu, montażu, a także podzielę się z Wami moją opinią na ten temat. Być może wiele osób zainteresowanych jest zakupem takiego zadaszenia i film pomoże Wam w podjęciu decyzji. Dodam w tym miejscu, że materiał nie jest sponsorowany. Zapraszam na odcinek. Prezentowana pergola jest produktem firmy Naterial. Jest to model Klima. Wymiary zewnętrzne to 613 na 312 cm. Pergola zapakowana jest w 6 kartonów o dość sporej wielkości i wadze. Jak wynika z informacji zawartej na opakowaniu, produkt objęty jest 5-letnią gwarancją. Jednak na stronie sklepu sprzedającego tę pergolę widnieje informacja o 3 latach gwarancji. Najdłuższy karton ma 314 cm długości. Natomiast najcięższy waży prawie 49 kg. Każdy karton jest opisany kolejnym numerem od 1 do 6. Ma także podaną wagę. Łączna waga wszystkich kartonów to 264 kg. Po otwarciu kartonów widzimy, że każdy element jest bezpiecznie zapakowany na czas transportu. W kartonie numer 3 znajduje się mniejsze opakowanie zawierające instrukcję montażu, wszystkie śruby montażowe, śrubokręt, klucz oczkowy i klucze imbusowe, a także pozostałe mniejsze elementy pergoli. Zanim zabiorę się do skręcania konstrukcji, na tarasie, na którym montuję pergolę, zaznaczyłem miejsca, w których staną nogi. Warto to zrobić już przed podjęciem decyzji o zakupie pergoli, aby sprawdzić, czy będzie ona pasowała w planowanym miejscu. Rozstawy między nogami zarówno na dłuższej, jak i na krótszej części to 290 cm, a nogi pergoli są o wymiarach 11 na 11 cm. Zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji montażu, kartony transportowe należy wykorzystać do zabezpieczenia elementów podczas montażu. Poukładałem je więc na tarasie i zacząłem montaż zgodnie z instrukcją. Każdy element oklejony jest literą. Instrukcja jest jasna i czytelna. Nie powinna stwarzać problemów i zostawiać niedomówień podczas montażu. Do momentu skręcenia dłuższych boków montaż można wykonywać w jedną osobę. Jednak w kolejnych etapach przydadzą się dodatkowe ręce do pracy. Przy pomocy dodatkowych 2 osób postawiłem pierwszą ze ścian. Jeżeli miejsce na to pozwoli, to najlepiej skręcić od razu obydwie ściany. Do postawienia i skręcenia konstrukcji potrzeba 6 osób, które będą trzymać ściany, a 7. osoba montuje skrajne profile dachu, czyli krótsze boki pergoli. Warto skorzystać z pomocy odpowiedniej liczby osób, ponieważ na tym etapie konstrukcja nie jest jeszcze stabilna. Tym bardziej, że producent nie zaleca skręcania do oporu wszystkich śrub montażowych, zanim nie ustawimy na gotowo konstrukcji. Ja ze względu na brak miejsca osobno skręcam każdą ze ścian. Pierwszą oparłem o ścianę domu. Po zamontowaniu profili krótszego boku konstrukcja nabiera stabilności. Na tym etapie nie przykręcamy jeszcze nóg do podłoża. Dalszy etap montażu możemy wykonać już samodzielnie. Zamontowałem środkowe poprzeczki. To na nich znajduje się mechanizm regulujący ułożenie lameli dachu. To, w jakim kierunku chcemy, aby otwierał się dach, należy wybrać już na etapie montażu krótszych profili dachu. Przy montażu środkowych profili należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby nie pomylić ich kolejności, ponieważ dach nie będzie działał prawidłowo. Tu już widzimy szczegóły budowy pergoli. Górne profile pełnią funkcje rynne, ale o tym za chwilę.
W zestawie nie zabrakło drobnych elementów dekoracyjnych zasłaniających miejsca łączenia i skręcania pergoli. Woda z dachu odprowadzana jest profilami poziomymi do każdej ze skrajnych nóg. Producent pomyślał także o uszczelnieniu tych miejsc. W komplecie dostajemy taśmę uszczelniającą, którą należy uszczelnić miejsca spustu wody do nóg. A także miejsce łączenia profili na środku dłuższego boku pergoli. Szczegóły pokazane są również w instrukcji montażu. Spływająca woda wypływa na dole nogi pod rozetą ozdobną. Pokażę, jak to wygląda jeszcze pod koniec filmu. Lamelki dachu również możemy zamontować samodzielnie. Są one wciskane w boczne uchwyty. Przed pierwszą ruchomą lamelką należy zamontować blachę, która przykrywa dach przed ruchomymi lamelami. Po zamontowaniu dachu, właściwym ustawieniu nóg i przykręceniu ich do podłoża możemy cieszyć się zakończoną pracą. W tym miejscu dodam, że należy pilnować równych odległości pomiędzy wszystkimi nogami pergoli, zanim je przykręcimy. W sprzedaży dostępne są ruchome ściany montowane w prowadnicach między nogami. Staranne ustawienie pergoli pozwoli w przyszłości na właściwy montaż takich ścian. Ja ściany mam również zamówione, jednak ze względu na chwilowy brak dostępności dotrą do mnie w późniejszym czasie. Mam w planach również zamontowanie oświetlenia LED, którego nie ma w zestawie. Być może powstanie drugi film pokazujący zabudowę ścian i montaż oświetlenia. Aby tego nie przegapić, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zanim pokażę, jak działa składany dach, podzielę się swoją opinią na temat tego produktu. Uważam, że jest starannie wykonany i dobrej jakości. Nie miałem również żadnego problemu z montażem. Myślę, że w tej cenie trudno dostać podobną pergolę o takich wymiarach. Pokażę teraz, jak działa składanie dachu. Wykonuje się to ręcznie. Z racji tego, że niedawno padał deszcz, na lamelach było sporo wody. Widać, jak spływa do rynienek po złożeniu dachu. Następnie, zgodnie z założeniem, spływa nogą do podstawy. Tu widać także, jak pergola przykręcona jest do podłoża. W tym miejscu akurat wykorzystałem inne kołki montażowe niż te dostarczone w zestawie. Zastosowałem dłuższe kołki. Po zamknięciu wszystkich części dachu jest on szczelny przed słońcem i deszczem. Po dołożeniu ścian będzie można w pełni cieszyć się ochroną przed słońcem i wiatrem. Podsumowując, myślę, że jest to dobry zakup i będzie służył przez wiele lat. Jeżeli film podobał się, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również na mój kanał na YouTube, gdzie znajdziecie więcej ciekawych prezentacji i testów, jak również inne filmy z serii Zrób to sam. Do zobaczenia.